Witajcie w Budapeszcie. Dziś jestem na poziomie ponad pół kilometra nad poziomem morza i w tym odcinku przejedziemy się atrakcjami turystycznymi tego miasta. Zapraszam Was do oglądania. Odcinek rozpoczęliśmy od wizyty na Górze Jana, na której zbocze możemy wjechać wyciągiem krzesełkowym, czyli Libegu. Mamy górę i las. To ten środek transportu świetnie tu pasuje. Na długości 1 km wjeżdżamy na wysokość 260 metrów. Dojazd do dolnej stacji wyciągu zapewniają miejskie autobusy, a od górnej stacji na szczyt góry jest już całkiem niedaleko. Widok na miasto przy dobrej widoczności musi być niesamowity. Ja niestety miałem nieco mniej szczęścia. Dalsze obszary miasta ginęły w wiszącym nad Budapesztem smogu. Doświadczenia z eksploatacji wyciągu w pobliżu ogródków rezydencji też są ciekawe. Ich mieszkańcy skarżyli się na zaśmiecanie posesji przez turystów, z drugiej strony ponoć łapano pasażerów za stopy. Żądni wrażeń śmiałkowie wspinali się też na konstrukcję tego wyciągu. Nadal pozostajemy w północno-zachodniej części Budapesztu. Zboczem Góry Jana przebiega też trasa kolei wąskotorowej Gyermek-Vasút. Pierwsze zaskoczenie wywoła już wizyta w kasie biletowej, gdzie za okienkiem zobaczymy bardzo młodego kasjera. Kolej w dużej części obsługiwana jest właśnie przez kilkunastoletnie dzieci. Wykonują tu zadania kasjera biletowego, konduktora w pociągu, a na stacjach salutują przejeżdżającym składom. Dzieci działają jednak pod nadzorem dorosłych. Pełnią oni tutaj kluczowe role, takie jak maszynisty czy kierownika pociągu oraz osób odpowiedzialnych za łączenie składu czy utrzymanie i pracę przy taborze oraz torowisku. Kolej pokonująca budańskie wzgórza powstała w czasach socjalistycznych Węgier, na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Początkowo nazwana została koleją pionierów, w nawiązaniu do komunistycznych odkrywców. Podobnie dzieci za sprawą kontaktu z techniką miały odkrywać kolejowy świat dorosłych. Poprzez obsługę pasażerów można też było nabyć pierwszego doświadczenia w pracy na kolei. Rola tej kolei w zasadzie aktualna jest do dziś, ale to też atrakcja turystyczna miasta i duża frajda dla małych i dużych miłośników kolei. Torowisko tej kolei cechuje tzw. rozstaw bośniacki 760 mm, charakterystyczny dla wąskotorówek na byłym terenie Imperium Austro-Węgierskiego. Pociągi poruszają się tempem spacerowym, z niewielką prędkością 20 km na godzinę. Pokonują przy tym trasę liczącą nieco ponad 11 km. Składy pokonują też różnicę poziomów 235 metrów. To tak jakby wjeżdżać na około 60-piętrowy wieżowiec. Trasa pociągów jedzie zboczami wzgórz i większość czasu spędzamy wewnątrz gęstego lasu. Skład na chwilę zanurza się też w tunelu.
Na wąskotorówce spotkamy składy letnie oraz uniwersalne. Podstawą są oczywiście drugie z zestawów, ze spalinową lokomotywą MK45 prowadzącą wagony zamknięte. Lokomotywa produkcji rumuńskich zakładów VUR może być już Wam dobrze znana z polskich kolei wąskotorowych, pod oznaczeniem LXD2. W okresie letnim zestawy są jeszcze ciekawsze, z parowozem na czele i wagonami odkrytymi. Jedna ze stacji końcowych kolei dziecięcej jest już niedaleko kolejnej atrakcji, krańca linii nr 60 kolei Fogosz-Kereku. Numeracja tej linii i kwalifikacja do sieci tramwajowej niech Was jednak nie zmyli, bo jest to dość nietypowa odmiana kolei, mianowicie kolej zębata. Jej torowisko zawiera dodatkową trzecią szynę i w tym miejscu pojawiają się owe zęby. Szyna ta umieszczona jest po środku, pomiędzy szynami jezdnymi. Do korzystania z tej linii dostosowany też musi być tabor. Wagony mają koło zębate, zapewniające napęd oraz podstawowe hamowanie. Po co w ogóle w ten sposób skomplikowano konstrukcję tej kolei? Cel był jeden – pokonanie terenu o dużej różnicy wysokości. Nachylenie profilu podłużnego torowiska dochodzi tu do 11%. Porównując to do sieci tramwajowej, w Polsce największe nachylenie dochodzi do 5%. Nie bez powodu składy kolei zębatej zasilane są też energią elektryczną. Napęd ją wykorzystujący zapewnia maksymalny moment obrotowy od zerowej prędkości. Odbiór prądu odbywa się przez pantograf umieszczony na dachu składu, a nad torowiskiem rozwieszona jest sieć trakcyjna. Potrzeba większej mocy do pokonania wzgórz związana jest też ze znacznie wyższym napięciem niż w sieci tramwajowej. Tramwaj zasila z reguły 600 V, składy tej kolei zębatej 1500 V. Mimo dość krótkiej trasy, długości 3,7 km, przejazd koleją trwa długo. Wjazd pod górę zajmie minimum 14 minut, a zjazd 16. Dlaczego zjeżdża się tu dłużej niż podjeżdża? To kwestia bezpieczeństwa i osiągania wtedy mniejszej prędkości maksymalnej. W czasie zjazdu wynosi ona 25 km na godzinę, a w czasie podjazdu pod wzniesienie 30 km na godzinę. Pojazdy pokonują przy tym różnicę wysokości około 320 metrów. To prawie o połowę więcej niż na 11-kilometrowej trasie kolei dziecięcej. Sześćdziesiątka obsługuje tabor produkcji austriackiej firmy SGP. Składy zestawione są z dwóch wagonów, gdzie jeden zawiera napęd, a drugi jest doczepą. Na obu krańcach składu jest jednak kabina prowadzącego, co pozwala poruszać się mu w obu kierunkach. Wagony kolei są nadzwyczaj szerokie, mają ponad 3 metry. Dzięki temu jest w nich dużo przestrzeni i bez problemu można w nich przewozić na przykład wiele rowerów jednocześnie. Składy te mają już jednak swoje lata, bo powstały w latach 70. XX wieku.
1870 roku po raz pierwszy uruchomiono kolej na Wzgórze Zamkowe. Wagoniki zapewniały wtedy sprawny transport do teatru oraz ministerstw działających na terenie zamku. W tych czasach jeszcze nikt nie myślał o autobusach, które mogłyby w szybkim czasie zawieźć dużą liczbę pasażerów w różne miejsca tego wzgórza. Kolej uległa jednak zniszczeniu podczas alianckich bombardowań w czasie II wojny światowej, a jej pozostałości później rozebrano. Rekonstrukcji podjęto się dopiero po 40 latach. Dawny symbol miasta powrócił w 1986 roku, już typowo w celach turystycznych. Siklo to kolej linowo-terenowa. Do wagonów przyczepiona jest stalowa lina przełożona przez blok, odpowiadająca za ich ruch w górę oraz dół oraz utrzymanie równowagi układu. Dwa wagony poruszają się na oddzielnych równoległych torach i kursują wahadłowo. Jeden pojazd rusza ze stacji dolnej do górnej, a drugi w tym czasie zjeżdża w przeciwnym kierunku. Jest to bardzo krótka przejażdżka, bo wagoniki pokonują dystans 95 metrów w czasie 1,5 minuty. Nachylenie toru jest tu jednak ogromne, wynosi 32 stopnie, co pozwala wspiąć się na wysokość 51 metrów. Ta wspinaczka odbywa się jednak w ślimaczym tempie, bo kolej rozwija prędkość maksymalną 5 km na godzinę. Udekorowane miedzianymi elementami wagoniki kolei mają trzypiętrową konstrukcję i na pokład zabiorą do 24 pasażerów. W czasie krótkiej przejażdżki mamy widok na panoramę miasta rozmieszczonego po obu stronach Dunaju. W ten sposób udało nam się zakończyć bogatą serię o transporcie w Budapeszcie. Jak zobaczyliście, atrakcji komunikacyjnych w stolicy Węgier nie brakuje. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jak zobaczyliście, atrakcji komunikacyjnych w stolicy Węgier nie brakuje.